I kochani, ostatni moment tego wyjaśniania czy tłumaczenia, pogłębiania naszej świadomości dotyczące Eucharystii, naszego uczestnictwa w tej najświętszej ofierze. Przychodzi moment błogosławieństwa Bożego na drogę, moment rozesłania. Zanim to nastąpi, zazwyczaj kapłani, duszpasterze, proboszczowie, wikariusze czytają nam ogłoszenia duszpasterskie, podają informacje z życia Kościoła, to, co się będzie dziać, wydarzać. Na pewno to jest ważne. I dobrze, jeśli jesteśmy we mszy świętej do końca, jeśli w cudzysłowie nie uciekamy wcześniej, przed błogosławieństwem. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli do końca, żebyśmy rzeczywiście poczekali na to końcowe błogosławieństwo i na ten moment rozesłania. Msza święta ma w sobie niesamowitą dynamikę. Zobaczcie, że kapłan przewodniczący posyła nas w imieniu samego Boga. Czyni to z miejsca przewodniczenia, tak jak tutaj ja stoję w tym miejscu w naszej kaplicy. Może to uczynić oczywiście od ołtarza, natomiast zasadniczo czyni to z miejsca przewodniczenia. I dobrze, jeśli rzeczywiście przyjmiemy z godnością to błogosławieństwo Boże na drogę. To jest trochę tak jak mama czy tato, która wysyła swoje dzieci w drogę i udziela im błogosławieństwa. To jest tak, jak kiedyś nasi dziadowie, pradziadowie, czasami nasi dziadkowie, trochę rzadziej pewno dzisiaj, chociaż wraca ten zwyczaj błogosławienia na drogę dzieci. No właśnie inaczej idziemy w życie, kiedy nas błogosławią, kiedy nam życzą szczęścia, bo to błogosławieństwo tak naprawdę to jest życzenie szczęścia. Niech Bóg idzie z Tobą. Idź w ten świat, który nie jest łatwy, który pewno rodzi mnóstwo różnych pokus takich czy innych, z Bożym błogosławieństwem. Możemy być naprawdę bezpieczni, szczęśliwi, jeśli mamy tę świadomość, że przecież ze mną idzie Bóg. Bóg, który powiedział do mnie słowo, Bóg, który przemówił do mojego serca, Bóg, który nakarmił mnie swoim ciałem, swoją krwią przenajświętszą, teraz mi błogosławi na tę drogę, na moje życie. I to jest niesamowicie ważny moment, bardzo dynamiczny moment. My nie kończymy mszy świętej w momencie rozesłania. Można powiedzieć, że no właśnie teraz zaczyna się ta druga część naszego życia mszą świętą. Tym, czy rzeczywiście przeżyliśmy to spotkanie z Jezusem na serio. Czyśmy pozwolili się dotknąć Jezusowi. My teraz mamy być świadkami tego, co tutaj się wydarzyło. My mamy dawać świadectwo naszego życia, że prawdziwie wierzymy, że prawdziwie ufamy, że Jezus rzeczywiście wskazał nam właściwą drogę. I zobaczcie, jakże ważne jest już wtedy nie tylko mówienie, ważne jest wtedy świadczenie o Jezusie Chrystusie. My wracamy przemienieni, my wracamy inni do naszych domów, do naszych rodzin, do miejsc pracy. My dajemy wyraźne świadectwo. Nasze życie teraz jest świadectwem tego doświadczenia, tego spotkania z żywym Bogiem. I jakże ważne jest, aby na to świadczenie każdy z nas otrzymał Boże błogosławieństwo. Kapłan nas błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tak jak rozpoczynaliśmy mszę świętą od znaku krzyża, tak teraz kończymy mszę świętą znakiem krzyża i Bożego błogosławieństwa. I kapłan mówi do nas: idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie. Nie stójcie, idźcie w ten świat. Nie bójcie się tego świata, ale co róbcie? Przemieniajcie ten świat. Niech on będzie piękny. Ten świat
jest taki, jaki jest, ale przecież każdy z nas może uczynić go pięknym. Każdy z nas. I ważne, abyśmy się angażowali w tę przemianę świata. Tu mi się przypomina historia z życia świętej Matki Teresy z Kalkuty. Kiedyś jeden z dziennikarzy postawił jej pytanie: Matko Tereso, czy ten świat może być lepszy? Wtedy ona odpowiedziała: tak sobie myślę, że jeśli ja będę lepsza i ty, który stawiasz mi to pytanie, będziesz lepszy, to ten świat będzie lepszy. Zobaczcie, tak sobie wyobrażam, jeśli teraz, a jeszcze jest ten zwyczaj w wielu polskich rodzinach, zwłaszcza w pewnych rejonach Polski, jeśli my teraz po Eucharystii niedzielnej, świątecznej, po tym świętowaniu w kościele ze wspólnotą wracamy do domu, napełnieni Bogiem, to ten nasz świat naprawdę może być lepszy. I tutaj oczywiście zapraszam was, drodzy, abyście dbali o wspólne uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej. Nie, że dzieci osobno, młodzi osobno, starsi osobno, razem, wspólnie, jako rodziny, jako te, które są świadome, że to przecież Bóg nas błogosławi. Chodźmy razem, jeśli to jest oczywiście możliwe. Czasami jest to niemożliwe z różnych racji, ale razem, wspólnie. A potem, zobaczcie, gdyby się udało świętować w domu, świętować niedzielę, ocalić niedzielę dla rodziny, dla siebie, to byłoby cudownie. Czyli przedłużyć to świętowanie tutaj w kościele, w naszych domach, w naszych rodzinach, które przecież stają się domowym wieczornikiem. Tam dalej świętujemy nasze bycie z Bogiem. My się Boga nie wypieramy. Nasz Bóg nie jest Bogiem tylko w kościele. Nasz Bóg jest Bogiem wszędzie. Gdziekolwiek idziemy, to idziemy z Bogiem. I do tego was bardzo gorąco zapraszam, żebyście mieli tę świadomość. Zostaliśmy przemienieni, nakarmieni. Chrystus wskazał nam drogę, a teraz idziemy z Chrystusem w życie, z Jego błogosławieństwem. Niech ono nam towarzyszy. Niech ta świadomość nam towarzyszy, że na tej drodze życia nie jesteśmy sami. To były oczywiście takie proste, katechizmowe przekazanie. Może trochę kaznodziejstwa w tym było, ale wszystko po to, żeby to było też żywy przekaz, żeby to nie było takie martwe, żeby ta litera prawa nie była martwa. Mamy, kochani, wielki dar. Dar i tajemnicę Eucharystii. Trzeba, byśmy z tej tajemnicy Eucharystii jak najwięcej brali w nasze życie, żeby ta tajemnica nas przemieniała, żeby czyniła z nas pięknych ludzi. I może na zakończenie takie powiedzenie świętego proboszcza z Ars, świętego Jana Wianeja, który miał kiedyś powiedzieć takie zdanie: gdybyśmy do końca poznali tajemnicę Eucharystii i kapłaństwa, to trzeba by nam umrzeć. To trzeba by nam umrzeć. Umrzeć nie z lęku, nie ze strachu, ale z zachwytu. No właśnie, czy jesteśmy w stanie się zachwycić tą tajemnicą? To pewno w dużej mierze zależy od nas, ale kochajmy Eucharystię. Kochajmy Chrystusa w Eucharystii. Kochajmy tę tajemnicę żywej obecności Boga w tabernakulum. On jest z nami. My Go adorujmy. My starajmy się w Niego wpatrywać i nasze życie przez Niego, przez Jego łaskę stanie się częścią naszego życia. Tego wam oczywiście z całego serca życzę. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi i szczęść Boże.